Dzień dobry moi drodzy, witajcie już z domku. Królowa promocji odzywa się do Was i królowa lampek solarnych się do Was odzywa. Lampki, takie tutaj lampione, nie wiem czy kojarzycie. My przez kilka lat mieliśmy tutaj takie zawieszone, tylko takie duże i one chyba kosztowały koło 8 funtów albo nawet coś, albo nawet drożej na Amazonie. Teraz naprawdę nie będę w stanie skojarzyć, ale zobaczcie, takie lampy w Aldiku, one nie są jakoś tam bardzo wielkie, ale w miarę duże, 28 długość, 20 tutaj widzicie szerokość, kosztowały teraz funta 99. Niestety wzięłam 6, ale się okazało, że jedną wzięłam beżową, a to ani beż, tylko po prostu taki szary, brzydki, że chyba będę musiała jechać wymienić. No zobaczcie jak to wygląda w porównaniu do tych. Co to jest? To nie jest beż, to jest szary. Ale wściekła jestem. I były też takie inne kształty, takie ala prawdziwe lampioniki. Spoko to wyglądało, ale ja jednak postawiłam na kulę. Zobaczymy, dzisiaj nie jest za słoneczny dzień, ale mam nadzieję, że się ładnie naładują i zobaczymy jak to się będzie prezentowało. Moi drodzy, jak wróciliśmy z urlopu, to oczywiście wiecie, tutaj były takie upały jak w Turcji. Hortensje, no niestety stało się z nimi co się stało, ale mają też dużo świeżych kwiatków. Także absolutnie się nie przejmuję. Widzę, że już muszę tutaj przekopać znowu granice w ogóle jak zarosły. Nie widać, że tu w ogóle ładne granice były zrobione. A ja się biorę za obcinanie szałwi. Bo nie wiem, czy wiecie, zobaczcie jaka ta marna jest w porównaniu do tych. Ale przyjąć mi się przyjęła. Ajajajajaj, no nie wiem. Ale biorę się za obcinanie właśnie, bo jeżeli szałwie przytniecie, to co przekwitło, to ona powinna znowu kwitnąć. I czytałam sobie na Facebooku, że ludzie robią w ten sposób, że przycinają, ale nie wszystkie od razu, żeby nie stały takie, wiecie, puste badole. Także tak zrobię, poprzycinam troszkę, no i zobaczymy jak to będzie kwitło. No bo oczywiście wiecie, chcemy, żeby tutaj pszczółki miały co jeść. Ta tutaj lawenda nam chyba odżyła. Wycięłam tam to z tyłu, co było. No i ta hortensja wreszcie, po latach, zobaczcie, wreszcie po latach chyba nam tutaj przeżyje. Tutaj sąsiadka nam wszystko podlewała. Także ta tutaj miała więcej cienia, bo te tutaj są niestety cały czas w słońcu. I no i jest jak jest. Także dobra, biorę się za przecinanie szałwie i mam nadzieję, że to jakoś będzie wyglądało, a później właśnie znowu sobie tutaj poplewię, zruszę tą ziemię, no bo trzeba o to dbać, żeby to ładnie wyglądało. A ja sobie robię śniadanie, widać, że bałagan. To jest cukinia z naszego ogrodu, widzicie, nie zrobiłam Wam żadnego zdjęcia, to cukinia miała z 30 cm bez kitu. Olbrzymia, także zrobiłam sobie starą cukinię, to jest znowu wedle przepisu Kasi, wiecie, wróciłam do domu, wracam sobie na takie odżywianie. Taka ala szakszuka, ale właśnie cukiniowa. Także ona już mi tutaj stoi wysolona, muszę odcisnąć z niej wodę i zaraz Wam pokażę co robię. Tutaj mam troszeczkę oliwy i na tą oliwę dałam sobie wyciśnięty ząbek czosnku. Boże, nie ma nic lepszego. Nie ma lepszego zapachu, tak powinno powiedzieć, niż smażony czosnek i smażona cebulka. Także troszeczkę ten czosnek tutaj podsmażę. Jak on mi się podsmaży, dołączę do tego cukinię. Podduszę to troszeczkę, aż ta cukinia zmięknie. No i później Wam pokażę, co dalej. Wiecie co, zmieniłam sobie patelnię na mniejszą w międzyczasie, bardzo proszę, bo tutaj, wiecie, to ma być coś takiego ala szakszuka. Także chciałabym, żeby te jajeczka mi tutaj w środku ładnie siedziały, a na tą dużą patelnię z tą zmniejszoną ilości cukinii niestety nie było tego za dużo, a ja jestem wzrokowcem, ogólnie myślę, że wiecie, wszyscy powinni sobie ładnie podawać jedzonko, no bo tak lepiej smakuje. Przyjemniej w ogóle, czemu nie? I bardzo proszę, tak to wygląda. Teraz wrzuciłam jeszcze na to trochę fety i jeszcze chwileczkę, niech ona mi się tak troszeczkę roztopi, nie bardzo. I będzie śniadanko. Powiem Wam, że po takim all inclusive aż się chce jeść takie śniadanka, aczkolwiek nie wiem, czy Wam mówiłam, w hotelu przez 10 dni jedliśmy śniadanie 2 razy. Tak. Boże, jakie to będzie dobre, jak to pachnie tą świeżą, swojską, własną, szklarnianą cukinią. Oczywiście wiem, że taka cukinia nie ma swojego zapachu, ale wiecie, no pachnie wybornie. Przychodzimy do domu z zakupów, gdzie Czesiu, a Czesiu sobie tutaj przyszedł do sypialni. Tutaj do sypialni przyszło moje psisko. Co? W salonie strasznie bez nas było? Tak? Strasznie było? Jaki ty piękny jesteś. Bozie, chodź na dół. Chodź na dół. Chodź szybko. Co tu się stało? Chodź, idziemy po inną. Chodź. Chodź. Boże, jaka trawa sucha, zobaczcie. A to kaczka wybuchła, tak? Kaczce ktoś gardło podciął. Dawaj.
Goodbye! Jak w ogóle do zabawy teraz nie trzeba namawiać, po prostu jesteśmy w szoku z nim, z Radziem, jak on się nam zmienił. Sąsiadka mówiła, że się tak zmienił. W ogóle dziewczyny, co się opiekowały właśnie. Ewcia też mówiła, że szalał, bawił się, dał się głaskać. Do nas podbiegł, tutaj wam pokażę, jak to wyglądało, jeśli sobie tam udało coś nagrać, jak wróciliśmy do domu. Gdzie jest nasz piesek? Gdzie jest nasz piesek? Czesiulo, cześć piesku. Cześć! Piesku. Cześć kochanie. Może podbiegł? Cześć pieseczku. Cześć. Dasz łapkę? Łapkę nawet dałeś. Dasz noska? Daj noska. No jejku, łapkę jeszcze dałeś. Jeszcze łapeczkę. Cześć Inko. Cześć, piękny! Już jesteśmy, już no. Dawaj sobie. Jejku, jejku. Dzień dobry. Cześć, chłopaku! Cześć! 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 Tak. Chodź tutaj do mnie. Chodź tutaj szybko! Ty wiesz, że on nigdy do nas nie podszedł? Także powiem wam, że rewelacja, no po prostu nie ten sam Czesiu, wiecie, to dalej nie jest taki piesek, który do was podbiega i się do was cieszy, tylko no ale pokazuje, Jezu, nie wpychaj tego pyska tam. Powiem wam, że no i tak jesteśmy na dworze, ale on nigdy nie je takich rzeczy, pluje, słuchajcie jak pluje zawsze, także raczej się nie boimy. Tam staram się nawadniać moje hortensje, może troszeczkę pick-upują, nie martwię się za bardzo, powiem wam szczerze. Bo wiedziałam, że w wielu domach to się stało. No nieważne jakbyście podlewali, to był taki skwar, że jest jak jest, ale jak mówiłam, są świeże kwiatki tam z tyłu, tutaj świeże listki, puszczają, także spoko. Podcięłam też trochę tą szałwię, no i tą hortensję wam już dzisiaj pokazywałam. No i tego rzezimieszka wam pokazywałam, a teraz właśnie już wam pokażę te lampiony. Proszę bardzo, o Jezu, tutaj ogólnie ogarniamy trochę tutaj przy ogrodzie, także tylko tak pokażę. No super wyglądają, 5 lampioników, pozawieszał je Radek do tych lampek tutaj, także to nie jest idealnie prosto, ale już raz zmieniał, ale myślę, że jeżeli będą się paliły, to będzie to ładnie wyglądało. Witajcie w zoo Czesia, spoko, ogarnie się. Ja bym chciała zobaczyć, co ty tutaj robisz, czemu uciekasz? Czemu uciekasz? Patrzcie, co on tutaj robi. Pamiętacie, tutaj mieliśmy wielkie drzewa i Radek dobrze powiedział, że może on będzie chciał uciec tamtędy, Radek. Ja naprawdę zaczynam się bać. Ale on się nie podkopie pod ten raczej, nie? No dziurę zrobił. No głównie maliny już mamy. Mało co, bo tutaj Czesiu je, jak widać, wykopuje. Ale no są, no patrzcie. My żeśmy tego nie mogli usunąć latami. Ty, kondlo! Cześć Czesiurinku. Dobra, tam mamy te granice i Radzie zdecydował, że chce dzisiaj przed pracą tutaj kawałek zrobić. Także bierzemy się za to. Głęboko zacząłeś tutaj już, tak? Szklarnię zupełnie wyciosać. Aha. Tam jest róża, no chyba raczej z niej nie... Jest! Puszcza z boku, Radzio! Puszcza różę z boku! Widzisz? Jest! No! Odnóże nowe puściła z tych starych zupełnie. Także tutaj zobacz, Radzio, patrz. Tak jak tu zrobisz. Tutaj jedynie do tego drzewka. I tutaj mi się wydaje za czereśnie. Mamy tu czereśnie. Wiesz? No. No i tutaj dalej zobaczymy. No też za ten, nie? Ale tutaj za czereśnie, bo koło czereśni zrobiłem po prostu malutkie. Ono na razie musi w ten sposób stać, no bo Czesiu nam wszystko opitoli. Także musi tak stać. Tak więc tak to wygląda teraz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Już to pranie zabiorę tobie. Moi drodzy, coś wam muszę pokazać. Wróciłam z pracy, a jak byliśmy w pracy, to tutaj sąsiadka była u Czesiula. Posiedzieć z nim, żeby za długo nie był sam. I już wam coś pokażę. Wy znacie mnie, wiecie, jak ja się łatwo wzruszam. Cześć kochanie, my właśnie sobie wróciliśmy ze spacerku, tak? Właśnie wróciliśmy. Właśnie wróciliśmy. A wiecie, jak ja się wzruszam? I po prostu aż mi łzy w oczach stanęły. Już wam pokażę. Sorry, to pranie wakacyjne. No zobaczcie na to.
No po prostu rewelacja, jakie piękne. A ostatnio właśnie u niej byłam. E, Ostatnio właśnie u nich byłam, jak wróciliśmy z wakacji i w ogrodzie i się głupia pytałam, czy już sobie jakieś ścięła do wazonu. A Ewsia do mnie mówi, nie, to ty sobie zetnij. A ja mówię, nie. I sama mi ścięła. No Boże, jak to wygląda. Nigdy w życiu nie miałam takich hortensji w domu. Tylko widziałam na jakichś filmach, albo wiecie, mam takie sztuczne. Ale Boże, jak to wygląda, jakie piękne. No przecież to jest cudo. No przecież nie chcę mi spać. Chcę siedzieć i się na nie patrzeć. A ty, Czesiula? Też, tak? Też byś posiedział i się popatrzył na nie. No. I tak wyglądają te lampy wieczorem. Radziu sobie siedzi w jacuzzi. Zobaczcie, jak pięknie. Radek, jedziemy po więcej jutro. Chociaż nie. Nie wiem, gdzie bym je zawiesiła. Czekajcie, pójdziemy z drugiej strony. Ogólnie to się nam wszystko świeci. Ciekawe, czy mi Radek tam lampnie. No, masz szczęście. Nie psuje, ale zobaczcie, jak pięknie tutaj jest u nas w tym ogrodzie. Patrzcie. Nie idę. I na razie jeszcze mam te lampy tutaj też, bo mamy więcej trochę. I Czesiulu zagląda. I te tutaj wyglądają tak. No powiem wam, że przepięknie to wygląda. Zakochana jestem. 2 funty, Aldik. I tak siedzę sobie właśnie, wiecie, w ogrodzie, mam trochę odsłonięte okno. No ja mam świra na takim punkcie. No, tak już mam, niestety. No, pięknie. Musiałam trochę otworzyć okno, bo jest 25 stopni w domu aż. A na dworze dosyć chłodno. Dobra, moi drodzy, myślę, że się żegnam już. Buziaczki. Pa, pa.